dajesz ogłoszenie, które by nie przeszło ani w Europie, bo byś miał kilka spraw sądowych, ani w Kanadzie czy w Stanach. Tutaj jest zdrowy rozsądek. Rozmawiam z agentami nieruchomości tutaj, to mówią, że jeszcze takiego roku nie było. Właśnie ta ilość osób, które tutaj przyjeżdżają, bardzo skoczyła, ale nie dlatego skoczyła, że na przykład takie kraje jak Panama mają coś do zaoferowania, tylko dlatego skoczyła, no bo w tych krajach, z których tamte osoby przyjeżdżają, sytuacja się robi troszkę gorsza i każdy właśnie, który przyjeżdża, obojętnie czy z Ameryki Północnej, z Kanady, czy ze Stanów, a zwłaszcza z Kanady, czy z Europy, no to narzekają, o nie, to już jest zupełnie inny kraj niż jeszcze 10 lat temu, czy 15 lat temu. Teraz przyjeżdża bardzo dużo młodszych osób. Ta główna szkoła międzynarodowa miała 20 studentów, teraz ma ponad 200. Życie poza systemem to polega na tym, że niestety samemu sobie musisz na to wszystko odłożyć. Żona musi mieć operację, albo tobie coś się stało, no to musisz mieć na to gotówkę. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dziś moim i Państwa gościem jest Marek Wojtera, założyciel kanału. Marku, może powiesz nam na początku, skąd tak długa przerwa w funkcjonowaniu kanału i jakie są plany co do jego dalszego funkcjonowania? Tutaj będę musiał jakoś wytłumaczyć się, bo ja akurat mam pracę 7 dni w tygodniu. Ja przyznam się, że jestem pracocholikiem. Ostatnio nie pamiętam, kiedy miałem dzień wolny od pracy, może ze 20 lat temu czy 18 lat temu, jak gdzieś tam lecieliśmy i nie było możliwości popracować z laptopem trochę i wziąłem sobie jeszcze kanał. I było coś takiego, że to taka idea była fajna, bo to można spotkać się z bardzo ciekawymi osobami, można nagrać tego typu rzeczy, których bardzo kiedyś szukałem i których nie było, i to było fajne na początku, ale przerosło mnie zupełnie. No w taki sposób, że jak były takie dni, kiedy ja już nagrywałem po 3 wywiady w ciągu jednego dnia, to nie znaczy, że to były tak dzień w dzień, ale były takie dni i nie jest problem z nagraniem wywiadów, choć to i tak jest bardzo męczące, bo to się trzeba przygotować do każdego wywiadu, tylko wiesz co, problem był z obróbką, bo można to szczerze mówiąc tak spieprzyć bardzo fajnie, można wiesz, wrzucić tam sobie zdjęcia, mało uciąć i gadać o jakiejś, nie wiem, dupie Maryni i tam wiesz o pogodzie, jaką ty masz, jaką ja mam i to będzie super nudne. Ale wiesz co, te osoby, z którymi miałem wywiady, one bardzo fajne były i miały bardzo fajną historię, opisywały w sposób taki ciekawy te miejsca, w których były, tylko to był fajny materiał i to by było grzechem tego fajnie nie siąść i nie przygotować, ale wiesz, siądziesz do tego, przygotujesz i zajmuje ci to 8 godzin. Nie, i wiesz, no fajnie by było wstawić tak co drugi, co trzeci dzień i potem jak już zacząłem tak co drugi, trzeci dzień wstawiać, to bardzo mi się to odbiło na mojej pracy i w efekcie było tak, że no kanał to jest takie hobby, taki trochę public service i są pewne takie limity, że w pewnym momencie jest, że nie, no słuchaj, no z tego jednak no, zarabiasz ze swojej zwykłej pracy i lepiej musisz do tego wrócić, no bo tutaj zaczynasz zaniedbywać zbyt dużo rzeczy i wtedy właśnie postanowiłem, nie, no jak coś robię, no to staram się to robić całym sercem i tak wchodzić w to ostro i nie odpuszczać tego i tak naprawdę się do tego przyłożyć, ale znowu zabiera to bardzo dużo czasu. I dlatego wtedy stwierdziłem, że jednak nie zastopuję z tym, ale potem wszystko się odwróciło, bo poznałem taką osobę, nazywa się Adrian i tutaj siedzi z boku akurat i właśnie to taki zbawca tego kanału i teraz akurat no, mamy to już tak ułożone, że będziemy to robili razem. Oczywiście zdecydowana większość będzie robił Adrian, ale można to będzie kontynuować. Na czym będzie polegała Twoja rola dalej w tym kanale? Po prostu dalej będziesz przeprowadzał też wywiady. Sporo osób znam z Ameryki Łacińskiej i jest tak, że akurat no ja jestem specjalistą od tej takiej środkowej części Ameryki Łacińskiej, tutaj Ameryka Centralna i to jest akurat z tym, że każdy podchodzi do tego inaczej i ty na przykład, Adrian, wiesz, patrzysz na inne nie wiem, na tą Polonię w Ameryce Łacińskiej z takiego innego punktu widzenia, bardziej może z polskiego. Ja patrzę, jak to już jest drugi, trzeci kraj dla nich.
jak to można porównać z tymi rzeczami, jak to wygląda akurat sprawa ekonomii. I stąd też każdy jednak ma takie lepsze strony, których nie ma inna osoba, stąd też no postaramy się tutaj tym jakoś podzielić. To może od razu powiesz coś więcej o Panamie, bo ostatnio trochę głośno, coś, że za mało jest wody w kanale, że jakieś zamieszki u was, jakieś kopalnie zamykają. Co tam się dzieje w ogóle? No tak, tak. Panama zresztą, jak wszystkie kraje w Ameryce Łacińskiej, no to taki ciekawy region, gdzie jak ludzie już mają wszystko mniej więcej poukładane, zawsze coś znajdą, co można rozpieprzyć. I Panama jest dokładnie taka sama. Jest tak, że tutaj bardzo niewiele rzeczy jest takich efektywnych, takich efficient. I to polega na tym, że E, oni mają bardzo dużo deszczu, jak jest sezon deszczowy, zwłaszcza w górach, może tutaj, gdzie my mieszkamy, za bardzo nie, ale mają tego wystarczająco na tyle, że jakby to tutaj był Izrael na przykład, a nie Panama, to oni w ciągu jednego sezonu by sobie zebrali tej wody na 10 lat. A tutaj to tak przecieka między tymi palcami. I akurat było tak, że przyszedł taki rok, kiedy popadało trochę mniej i on przychodzi tak co 7 czy tam 10 lat. Akurat popadało je mniej i oczywiście tragedia jest, więc ale to już jest przeszłość, już teraz zaczęło już trochę padać więcej ale jest tak, że nie byli na to przygotowani, także tak jak w Polsce pierwsza zima zaskoczyła ich i to bardzo, bardzo szybko, tak samo tutaj, mimo to, że mają porę deszczową już od tysięcy lat, no to i tak nie są przygotowani, żeby to jakoś sobie rozłożyć. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeszcze mieliśmy zamknięcie tutaj takiej największej kopalni, to był chyba poza rządem największy pracodawca w kraju i oni nagle wpadli, że na pomysł Panamczycy, zwłaszcza ci, którzy nigdy nawet w tej kopalni nie byli, że wiesz co, ta kopalnia to na pewno nam niszczy naszą dżunglę, a my jesteśmy tacy za mało, tacy woke i widzisz na tym zachodzie, no to oni się przejmują tą ekologią i tak dalej. I co prawda u nas wszystko rośnie, wystarczy patyk wbić w ziemię i zaraz będzie drzewo, ale to za mało. My musimy się pokazać, żeby o nas chyba mówili, no bo logicznych przesłanek to nie miało i stwierdzili, nie, my musimy zamknąć tą kopalnię, bo rząd co kilka lat podpisuje umowę z kopalnią na te kolejnych kilka lat i kopalnia odpala tam kilkaset milionów dolarów co roku do budżetu krajowego, no i oni stwierdzili, nie, no na pewno były jakieś no nie wiem, ktoś tam wziął w łapę, oczywiście wiadomo wziął i tutaj tak zawsze brał i będą brali, no bo to jest Ameryka Łacińska, no ale przy okazji, no te drzewka oni tam nam niszczą, no to my musimy zamknąć kopalnię. Tylko, że przy okazji zamknęli 30 000 miejsc pracy, no i teraz co mają powiedzieć tamte osoby, które straciły pracę? A najbardziej ciekawe było to, że tutaj w Panamie bardzo fajnie bardzo łatwo jest zrobić zamęt. Mamy jedną wielką drogę, która przechodzi przez cały kraj. Kraj jest mały, ma tylko 4,5 miliona mieszkańców, może on jest taki długi obszarowo, no i ta droga dochodzi do Panama City od Kostaryki i tam wystarczy zrobić jakąś blokadę i nagle zablokowany jest cały kraj. A można zrobić 7 blokad i wtedy już w ogóle kaplica jest. Stąd też wyszli nauczyciele, wyszli uczniowie. Kilka miesięcy temu chyba to było w listopadzie w tamtym roku i zaczęli blokować, no bo nie podobała im się kopalnia. Z tym, że ci nauczyciele, no to tak, mieli płacone, mimo to, że byli na tym tak zwanym strajku, a to nie był strajk o to, że im się za mało płaci albo coś, tylko był po to strajk, żeby komuś zamknąć pracę. I rząd się wkurzył i rząd stwierdził, nie no słuchaj, no to jest lekkie przegięcie, to my wam nie będziemy płacili za to, że wy już nie uczycie, tylko bierzecie dzieci i idziecie blokować drogi. No, i wtedy związki zawodowe, one są bardzo silne w całej Ameryce Łacińskiej, postawiły się, a nie ma mowy, no to obalimy rząd, obalimy, nie? I z tego mało co by nie wyszła większa głupota i rząd się ewentualnie wycofał. Także Także nie dość, że nie mamy za dużo wody w kanale, więc ta przepustowość tych statków im trochę spadła, dochód mniejszy, no to jeszcze zwolnili 30 000 osób, no bo największą kopalnię w kraju zamknęli. Ale to jest takie typowe i z tym się trzeba zgodzić, jest to część takiego wesołego podejścia Ameryki Łacińskiej do ekonomii. Nie da się tego obejść. Pytanie, jak zakończy się to wesołe podejście, bo z tego co wiemy, to w Chinach i Indiach otwierają nowe kopalnie i tam się niczym nie przejmują.
a ta poprawność ekologiczna, no też widzę, do Panamy dotarła. Nie tylko w Europie to jest mocne, ale też w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Środkowej, jak widać, tak? To i tutaj takiego zagrożenia nie ma, bo tutaj Ameryka Łacińska ma bardzo silną kulturę i tutaj jest wszystko oparte na tym, na takiej tradycji rodzinnej i tak dalej. I jest tak, że to kiedyś mówiłem, tutaj jak na przykład szukasz pracownicy do twojego baru, bo sobie otwarłeś, to dajesz ogłoszenie, które by nie przeszło ani w Europie, bo byś miał kilka spraw sądowych, ani w Kanadzie czy w Stanach, bo tutaj to dajesz tak, poszukuję kobiety, która ma być atrakcyjna, wysoka i ma mieć jaśniejszy kolor skóry i nie może być mężatką, musi mieć no maksymalnie 25 lat, a to by w Kanadzie było jedna sprawa sądowa, druga dyskryminacja tu, dyskryminacja tam, a tutaj jest zdrowy rozsądek. Jest tak, że nie daje się tego typu ogłoszenia, że oszukamy wszystkich, no bo nie możemy sprecyzować, kogo szukamy. Jak ten świat zachodni się zmienia w ciągu tych ostatnich 40-50 lat, tak tutaj jeszcze to tak pomalutku wchodzi pomalutku i oby było tak dalej. Nadal do Panamy przenosi się tyle obcokrajowców, co przed COVID-em i czego szukają ci obcokrajowcy w Panamie? Czy to są kwestie klimatu, podatków? Nie wiem, co na to wpływa? O, bardzo złożone pytanie, bo nie to, że tyle samo się przeprowadza, przeprowadza się więcej niż poprzednio. I jak na przykład rozmawiam z agentami nieruchomości tutaj, to mówią, że jeszcze takiego roku nie było. I to oni nie bazują na COVID-zie, tylko jeszcze długo przed COVID-em. Jeszcze tylu osób nie było nawet na naszym osiedlu tutaj w ciągu tych takich czołowych miesiącach, jeśli chodzi o top season, no to nie było wolnego miejsca, żeby tutaj znaleźć. Nie można już było nic sobie wynająć. Było tak, że i tak mamy może góra 10%, czy nawet mniej niż 10% mieszkań tutaj, które są, to są do wynajęcia, bo tak no, nikt za bardzo nie chce wynajmować dla innych osób, ale nawet z tych, które były, to co roku myśmy tutaj mieli trochę wolnych jeszcze, albo ten okres, kiedy wszystko było zajęte, on był bardzo krótki, a teraz on bardzo szybko przyszedł i bardzo późno odszedł. Stąd też tutaj nie można już było miejsca znaleźć za bardzo i właśnie ta ilość osób, które tutaj przyjeżdżają, bardzo skoczyła, ale co jest ciekawe, nie dlatego skoczyła, że na przykład takie kraje jak Panama mają coś do zaoferowania, tylko dlatego skoczyła, no bo w tych krajach, z których tamte osoby przyjeżdżają, sytuacja się robi troszkę gorsza i każdy właśnie, który przyjeżdża, obojętnie czy z Ameryki Północnej, z Kanady, czy ze Stanów, a zwłaszcza z Kanady, czy z Europy, no to narzekają, o nie, i to już jest zupełnie inny kraj niż jeszcze 10 lat temu, czy 15 lat temu i te zmiany są dosyć szybkie i właśnie szukają tutaj takiej alternatywy. Jak tradycyjnie wcześniej było, że tutaj przyjeżdżali głównie emeryci, no bo to jest taki fajny klimat, bo tutaj jest plaża, mają takie wszystko tak z tego pierwszego świata, tylko w takim fajniejszym klimacie jest taniej dla nich. Tak teraz nie, teraz przyjeżdża bardzo dużo młodszych osób. I tutaj przyjeżdżają rodziny z dziećmi, szukają też, nie jest było tak, że jak myśmy 10 lat temu przyjechali, to ta główna szkoła międzynarodowa miała 20 studentów. Oni ją otwarli dokładnie 1,5 roku przed tym, jak myśmy przyjechali. Teraz ma ponad 200. To skoczyło im ponad 10 razy tyle i ciągle przybywa, bo już mam drugą szkołę, trzecią szkołę. Stąd też tych osób właśnie z krajów zachodnich przybywa tutaj bardzo szybko, a po COVID-zie ta fala jest dosyć duża i też no z jednej strony no to cieszą się ci, którzy na przykład no w jakiś sposób korzystają z tego, no bo tutaj więcej prac się znowu otwiera, ale z drugiej strony jest tak, że no jak szukasz tej takiej zacisznej przystani i chciałbyś mieć, żeby ta plaża, no to za dużo osób tutaj nie było i ona będzie prawie tylko twoja, no to teraz już coraz trudniej już to znaleźć. Trzeba by było gdzieś tam w głębi kraju, ale znowu w głębi kraju nie ma takiego klimatu, jaki jest tutaj. Stąd też zmiany są duże i to widać. To z roku na rok tutaj akurat można to zaobserwować. A co ciebie przywiodło do Panamy? Bo fajne plaże to w sumie też w Europie można znaleźć i w Azji. Głównie podatki.
podatki, no bo myśmy, jak mieszkaliśmy w Kanadzie, to w pewnym momencie, jak obliczyliśmy, ile my musimy płacić z naszego biznesu w podatkach, to wyszło nam 50-60%. I jest tak, że wtedy stwierdziliśmy, wiesz co, to tak jak mówił Zbyszek z Paragwaju, on świetnie to stwierdził. Ja to lubię żyć w takim kraju, gdzie oni ode mnie nie ściągają żadnych podatków, ale z drugiej strony ja nie mam jakichkolwiek oczekiwań od nich, że oni coś innego mi dadzą. I to było świetne. Ja jeszcze tego wtedy akurat nie słyszałem, ale taki model już tak intuicyjnie bardzo mi się podobał. I to nie jest też takie fajne, no bo z drugiej strony, wiesz co, myśmy stwierdzili, wiesz co, wyjdźmy w ogóle z tego systemu, przestańmy płacić podatki, ale to nie jest takie łatwe, bo jak sobie no na przykład stwierdzisz, ok, no to tam, gdzie mieszkasz, sobie przestaniesz płacić podatki, no to przyjdą po tobie i to jest po prostu nielegalne. Ale żeby tak legalnie sobie załatwić, no to musisz wtedy mieć jakąś tam tego rodzaju pracę, którą możesz taką strukturę zrobić i musisz wyjechać. Musisz tam wyjechać, gdzie oni dają ci święty spokój, nic z tego kraju, wiesz, nie ciągniesz z drugiej strony, ale oni ci pozwalają tam żyć. Tylko, że minusem jest to, że teraz, no, wyobraź sobie, że twoje dziecko zachorowało, albo żona musi mieć operację, albo tobie coś się stało, no to musisz mieć na to gotówkę, nie? I musisz to wszystko pokryć. No też z drugiej strony, no, potem emerytura przychodzi, a to są długie lata, kiedy już dochodu nie masz, to też musisz sobie odłożyć. Stąd też myśmy bali się tego trochę, jak każdy chyba, jak każda rozsądna osoba by się bała, ale to poszło dużo, dużo lepiej niż myśleliśmy. Stąd też wzięliśmy przede wszystkim podatki, ale całkiem przypadkowo wyszło nam na tym, że świetny klimat. Myśmy oczywiście szukali tego miejsca, żeby ten klimat był bardzo fajny i wzięliśmy cały światek, sobie rzuciliśmy, żeby wybrać to miejsce, no to ta Panama nam no, wskakiwała zawsze jako ten, nie wiem, w top 3 we wszystkich kategoriach. Jak tutaj przyjechaliśmy i się przeprowadziliśmy, to dopiero musieliśmy tutaj pożyć rok czasu, 2 lata, żeby zobaczyć, ale właściwie ten klimat no, to jest dużo lepszy niż się nam wydawało. Wydawało mi się, no przecież Kostaryka to samo ma. Z drugiej strony mamy Kolumbię, to samo ma. Nie ma tego samego. Ani Meksyk, ani te inne kraje. Akurat jest Panama i to nie cała Panama, tylko akurat ta część tutaj wybrzeża, ale znowu z drugiej strony jest tak, że trochę się nam udało, bo kierowaliśmy się tutaj, gdzie akurat najwięcej tych obcokrajowców było, a oni już zrobili tą pracę domową przed nami. Oni już wybrali sobie to najlepsze miejsce, a oni też wybrali miejsce na zasadzie, że sprawdzili to dla nich sami Panamczycy. To Panamczycy już tutaj mieli domki letniskowe, no bo ten klimat był taki fajny i potem obcokrajowcy tu zaczęli przybywać, potem myśmy w tej fali przybyli, a teraz już tutaj coraz więcej osób jest. A czy przeciętny Polak ma szansę przenieść się do Panamy? Bo to są warunki na E, pewno finansowe, ale jakieś jeszcze? Nie każdy jest skrojony do bycia gdzieś imigrantem, bo to nie jest, wiesz, aż takie fajne, a zwłaszcza ten pierwszy raz zmienić kraj, no to jest niesamowicie trudno. Nie wiem, no może masz inną opinię, ale jest tak, że mi się wydaje, że może, nie wiem, 20% osób, no to jest w ogóle, ma takie zdolności albo tak bardzo chce, że oni są w stanie się przenieść. 80% woli się nie ruszać, siedzieć u siebie w mieście i może ewentualnie jak miasto zmienią, no i będą do końca życia pracowali dla kogoś. To takich osób jest bardzo mało, więc nie każdy Polak może, ale to tak samo można mówić o Niemcach, tak samo o Francuzach, Rosjanach. Nie każdy się może przenieść, ale mogą się przenieść przede wszystkim te osoby, które mają tego typu pracę, które z sobą można wziąć, albo mają zdolności takie, które można przetransferować do innego kraju. Tylko tutaj też jest kruczek, no nie wiem, jesteś bardzo popularnym hydraulikiem w Polsce i tutaj też może być tym samym hydraulikiem, tylko tutaj płacą dużo mniej dla hydraulików. Stąd też dużo lepiej jest mieć tego typu biznes, że cały biznes z sobą zabierasz i przenosisz do innego kraju, ale takich biznesów wbrew pozorom jest bardzo mało, bo na ogół jak pracujesz już i otworzysz firmę, to ona ma jakieś powiązania z tym miejscem, w którym mieszkasz, czy z tym miastem, czy z tym krajem i to nie da się tak zapakować i z sobą wziąć. Stąd też, ale coraz więcej właśnie osób młodych jest,
które starają się właśnie pracować long distance i bardziej lub mniej to im wychodzi. I to nie jest tak, że jeszcze 10-15 lat temu, 15 lat temu nie było nas, 10 lat temu myśleliśmy o tym, żeby tutaj przyjechać, ale wtedy to tutaj byli głównie emeryci. Tutaj prawie nie było młodszych osób w ogóle, a teraz już coraz więcej młodszych osób zaczyna tutaj przyjeżdżać. A gdybyś dzisiaj miał zmieniać miejsce zamieszkania, to jakie miejsce byś wybrał? E, Dobre pytanie, bo to zawsze jak ktoś gdzieś się przeniesie, to polega na tym, że każda osoba sobie dobiera potem taką teorię życia pod tym kątem, gdzie ona już jest. I tam, gdzie jestem, to musi być najlepiej, no bo ja już tutaj jestem, nie? Zwłaszcza jak zmieniłem kraj, to nie było takie łatwe. I być może ja też w jakiś sposób będę komentował, że tutaj akurat jest najlepiej, no bo ja tutaj jestem, ale też trochę inaczej, bo niewiele osób miało taką możliwość, że ty sobie wrzucasz cały świat i zabierasz tu swoją pracę i masz na przykład rodzinę, która 100% się zgadza z tobą, albo nie wiem, już dzieci z domu wyszły i nie masz takich problemów, i wtedy robisz pracę z całego świata, bo to większość osób trafia do tych krajów na zasadzie: o, ja wyszłam za mąż, no bo on był taki przystojny i już tam gdzieś mieszkamy, albo o, wiesz, ona mi się spodobała, no i trafiłem do Argentyny czy gdzieś. Nie, myśmy akurat tego typu takich prywatnych rzeczy nie mieliśmy, stąd też myśmy analizowali, jaka jest ekonomia, gdzie jest najlepiej, gdzie są minusy. I wtedy 10 lat temu była Panama i teraz 10 lat później, dzisiaj, gdzie by się tutaj dzisiaj przenieść? I wiesz, ciągle szukamy tego innego miejsca. Nie po to, żeby się przenieść, tylko po to, żeby może bardziej zdać sobie sprawę, że u nas jest ok, albo jakby nie wiem, no tutaj się coś zawaliło, no to jest plan B. I tego planu B nie ma. I widzisz, teraz ostatnio byliśmy 2 miesiące w Azji Wschodniej, zwłaszcza południowo-wschodniej, bo tam nastawialiśmy się na zobaczenie, jak wygląda życie właściwie tych obcokrajowców tam, jak to można porównać do tego, co my mamy w Ameryce Łacińskiej. I tam zjechaliśmy 9 krajów, ale głównie właśnie z nastawieniem, żeby zobaczyć, jak te communities takie wyglądają, czy one są takie podobne do tego, co my tutaj mamy, ponieważ taki drugi region na świecie, gdzie warto by się było przenosić, zawsze to tkwiło mi, żeby to była właśnie Azja Południowo-Wschodnia, żeby to była Tajlandia, Malezja, czy może Bali. Stąd też byliśmy tam i tak jak myślałem, jednak nie. Jednak nie. Są plusy i są minusy. Jest tak, że będąc tam, to ja na przykład, nie wiem, chciałbym w łazience wstawić kibel. Idę do sklepu i mam 14 różnych do wyboru, a tutaj 4. W Polsce 14 masz, nie? A tutaj 4. Ale i tak tutaj jest lepiej, bo jak rozmawialiśmy z tymi, którzy 15 lat przed nami się przynieśli, to oni mówią: słuchaj, tu nie miałeś żadnego do wyboru. Tu musiałeś przylecieć i w samolocie szedłeś, wiesz, na lotnisku niosłeś pod pachą kibel, żeby tutaj przywieźć, nie? No wiesz, tak tutaj kiedyś było, to już teraz jest niesamowity postęp, są 4, więc za te same pieniądze tak można kupić tam taniej i masz bardzo duży wybór. Stąd też ta Azja Południowo-Wschodnia jest dobra, ale ma też dużo minusów. Są to takie minusy, które polegają na tym, że nie ma takiej swobody, jeśli chodzi o to, że przyjadę tutaj, czy mi się podoba dom, czy mi się podoba mieszkanie, czy ono jest nad brzegiem, czy w środku, mogę kupić i problemu nie ma. Mogę od razu uzyskać tutaj rezydencję. Tam masz znowu restrykcje takie wprowadzone, że no nie wiem, na przykład w Meksyku nie możesz 5 kilometrów kupić, wiesz, od plaży. No w Tajlandii nie możesz domu kupić. Oczywiście zawsze są jakieś metody, że zarejestruję firmę, wezmę jakiegoś lokalnego, znajdę jakiegoś słupa, podstawię i wszystko będzie różowo, ale tutaj nie ma takiej gimnastyki, tutaj to można załatwić legalnie, zwyczajnie, no to czegoś takiego tam nie ma. Teraz w Tajlandii przepisy się zmieniły i teraz jest tak, że e, opodatkowują za dochód z zagranicy, którego czegoś nie było. Można było te pieniądze sobie zostawić rok czasu i potem pomału je sobie tam przerzucać i rząd się nie czepiał. Tego już nie ma. Oczywiście znowu jakoś trzeba nielegalnie to organizować. No i ta łatwość w uzyskaniu pobytu stałego w Ameryce Łacińskiej jest dużo prościej niż akurat w tamtym rejonie. Aha, i klimat. Klimat. Tam jednak my lubimy ciepło, ale są pewne granice. Jak to jest 30 stopni, to jest fajnie, ale jak to jest 40 stopni, to już nie za bardzo. A tam no, w pewnych miesiącach no, to jest tak ostro,
w Azji Południowo-Wschodniej, że troszkę dla nas za gorąco. Nawet Floryda jest taka i widzisz, Amerykanie mają szczęście, bo mają taką część kraju, która jest cieplejsza. Ale teraz znowu mieszkasz w Teksasie i przychodzi lato, w Arizonie albo na Florydzie, no to są takie tygodnie, że kurczę, z domu za bardzo się nie wychodzi, chyba że po zmroku. A tutaj jest tak mniej więcej to zrównoważone przez cały rok. Mieszkasz na osiedlu w bloku. No w Europie też są takie osiedla, blokowiska i też nietypowe blokowiska, ale też całkiem ładne osiedla. Zadbane, z drzewkami pięknymi, pięknie przyciętymi, ogrodzone bardzo wysokimi płotami, z kamerami. Też jest bezpiecznie, się mówi, że to wszystko dla naszego bezpieczeństwa. A no, ty tutaj wybrałeś jednak osiedle na drugim końcu świata w Panamie. Dlaczego tak? Myśmy w Polsce wychowali się w blokach, ja i żona, i oczywiście zawsze marzył się nam dom. I w Kanadzie mieliśmy tylko domy, aż tam 6, bo szybko je zmienialiśmy. Nie to, że naraz mieliśmy 6, ale przewinęliśmy się przez 6 domów i część z nich była budowana, część z nich była kupiona. I było tak, że tutaj zobaczyliśmy, że te mieszkania, one są zupełnie, zupełnie inne. To absolutnie nie kojarzy się nawet z wypasionym jakimś osiedlem w Polsce. Nie, te mieszkania są bardzo, bardzo duże, przestrzenne i możesz mieć tutaj, wiesz, no 200 metrów, możesz mieć i 350 metrów nawet mieszkanie i jak ono jest nad samym oceanem, to po co ci dom? No ale wtedy myślisz, no ale wiesz, ja tam lubię sobie, wiesz, mieć mój ogródek, moje pomidory, sobie kwiaty, wiesz, co będę sadził. No tak, i będziesz musiał malować potem sobie ściany w garażu, no bo wiesz co, farba ci odłazi, wiesz, co drugi rok, a potem nagle będziesz musiał zmieniać ten liner w basenie też co roku, no bo tak słońce daje, że, no, że wiesz, przez okrągły rok i jest tylko remont, za remontem, za remontem. Więc jak mieszka się gdzieś tam w głębi lądu, w takim kraju, gdzie ten klimat jest umiarkowany, to wtedy nie ma aż tak dużo pracy, żeby na przykład utrzymać dom. Ale jak mieszkasz w tej pierwszej linii brzegowej nad słonym oceanem w tropikach, no to wtedy to 3 razy szybciej albo jeszcze częściej musisz to wszystko, tym wszystkim się zajmować. A tak, no to jednak jak masz takie bardzo duże mieszkanie, i to jest tak, że nie to, że nie masz basenów, wtedy masz kilka basenów i one są wszystkie na dole i ktoś musi to doglądać za ciebie, no to lepiej za to zapłacić, nie przejmować się tym i skupić się na pracy, zwłaszcza jak pracuje się 7 dni w tygodniu. Stąd też z tym, że takich osiedli też nie ma. Myśmy patrzyli właśnie, jak to wygląda tam, bo znaliśmy tutaj, jak to wygląda w Kolumbii, jak to wygląda w Meksyku czy w Kostaryce. I tego typu osiedli to trzeba już to bardziej głębiej wejść i to nie ma na to czasu, które mamy tutaj w Panamie nie ma. W Azji Południowo-Wschodniej też nie ma, bo to liczy się jeszcze community, jaka jest tutaj, jacy mieszkańcy tutaj żyją też. I my tutaj akurat mamy na tej samej linii brzegowej tak 25 różnych takich communities i można sobie i cenowo dobrać, i czy chce się, nie wiem, samemu mieszkać, albo chce się mieć ludzi dookoła ciebie, stąd też taki wybór jest bardzo duży, a na przykład tam w Azji Południowo-Wschodniej to zdziwiliśmy się, że wszędzie to są miejsca turystyczne, wszędzie jest zawalone, zwłaszcza jak przychodzi sezon, a znowu jak chcesz gdzieś tam dalej sobie, wiesz, mieć więcej spokoju, to musisz już kupować dalej od tej linii brzegowej. Albo jak na przykład możesz też znaleźć takie samotne miejsca, gdzie masz plażę i nie ma tam za bardzo ludzi, ale wtedy też nie ma za bardzo, wiesz, tej infrastruktury. Nie masz za bardzo z kim tam pogadać. Możesz nawet domek sobie kupić tam e, w tej takiej pierwszej linii brzegowej, ale my wolimy jednak mieć ludzi trochę dookoła siebie, bo to taka samotność, no to ma zawsze pewne granice. I stąd też no jednak trzeba się liczyć z tym, że nie wiem, 2 razy w tygodniu chciałbyś z kimś się spotkać i sobie z kimś tam no, strzelić jakiegoś drinka i pogadać. Albo na internecie można, A tak ile jak teraz. kosztuje, a ile kosztuje takie dwupokojowe mieszkanie? Dwupokojowe mieszkanie. Oczywiście każdy mówi, że to zależy gdzie i zależy jak ona jest duża, bo dwupokojowa może być mała, więc najtaniej tutaj można kupić tak około 200 000 dolarów. Ale wtedy jest tak, że, bo 200 000 jest ten minimalny próg,
żeby w ogóle potem składać na podstawie tej inwestycji o stałą wizę tutaj, znaczy o stały pobyt. I no to jest 200 tysięcy, ale to jest raczej w tych communities, gdzie dużo ludzi nie mieszka, gdzie jest tylko jeden na przykład budynek i masz na przykład dwóch sąsiadów. No potem już 250 tysięcy już może zacząć sobie wybierać, ale takie no to lepsze to może 300-350 tysięcy, no to już takie dużo lepsze osiedla, no to by, jeśli by było takie właśnie, znaczy dwupokojowe, dwusypialniowe, żeby kupić. Marek, dlaczego wybrałeś takie egzotyczne miejsce jak Panama? Jest tyle ciekawych miejsc, kultur i pod wieloma względami dla nas, dla Polaków, Cypr, Hiszpania, a ty akurat wybrałeś Panamę. Co spowodowało, że podjąłeś taką decyzję? To jest akurat takie pytanie, które gdzieś się kiedyś obiło, ale to polegało na tym, że no jednak jest ten taki standard dużo wyższy w wielu krajach, gdzie też jest fajna pogoda, no to po co gdzieś tam sięgać, gdzieś tam dalej do krajów egzotycznych. Ale tutaj akurat mam taką dobrą odpowiedź, wiesz, to polega na tym, że wiesz, to jak mieszkasz w kraju, gdzie jest taka egzotyka, gdzie jest taka zupełnie inna kultura niż twoja, niż europejska czy z Ameryki Północnej, to jest ciekawe. To jest niesamowicie ciekawe i nie musisz kupować domków wśród miejscowych, żeby tam, nie wiem, no twoi sąsiedzi, no to wiesz, imprezy robili do samego rana i ty wtedy no nagle, o, ja żyję tą lokalną kulturą. Nie musisz w takie skrajności wpadać. Możesz sobie żyć w takim fajnym miejscu, ale wiesz co, wyjedziesz za tą bramę i masz tą egzotykę. Każdego dnia jak chcesz. Albo 2 razy w tygodniu, jak sobie po zakupy wyjedziesz, albo ze znajomymi się spotkać. I za bardzo nie musisz, wiesz, no nie wiem, bukować sobie tego biletu, lecieć tam, żeby potem powiedzieć, wiecie, to oni żyją zupełnie inaczej niż my. Nie, tutaj akurat możesz to mieć zaraz za bramą i widzieć, że oni żyją zupełnie inaczej. I to jest fajne. I to jest fajne. Stąd też są takie miejsca na świecie, gdzie ten standard masz ciągle taki sam, jak nie większy, e, nie wyższy nawet niż w Europie, bo za te same pieniądze możesz, nie wiem, no, mieć panią do sprzątania, mieć tego ogrodnika i tak dalej, ale przy okazji jeszcze w ciekawym miejscu mieszkać. I to jest takie dobre. To jest coś takiego, co myśmy nawet nie myśleli na samym początku. I teraz na przykład czasami tak siadamy i myślimy, co trzeba by było, jaka zmiana, żeby no na przykład, nie wiem, wrócić do Ameryki Północnej albo wrócić do Europy i tak, o nie, to raczej byśmy woleli do Kolumbii przeskoczyć gdzieś tutaj albo gdzieś tutaj w Ameryce Łacińskiej, no bo jednak jest tak inaczej. Fajnie jest Europę odwiedzić, bardzo fajnie. I Kanadę odwiedzić, i Stany, ale mieszkać, no za bardzo nie. Inaczej bym mówił, jakbym był bardzo młody, jeszcze nic bym się w życiu nie dorobił, bym bardzo chciał się przebić, no to Stany chyba są ciągle numer jeden takim miejscem. Marek, wspominasz, że żyjesz poza systemem, ale co to tak naprawdę znaczy? I czy to życie poza systemem nie wiąże się z różnego rodzaju niedogodnościami, bo przecież przychodzą różnego rodzaju choroby, trzeba z czegoś żyć na tej emeryturze, czy po prostu no, starasz się już teraz odkładać, żeby było na tą emeryturę? Jak to wygląda? A jak na co dzień sobie radzisz z problemami takimi pierwszej potrzeby? Coś się stanie, trzeba jechać do lekarza, trzeba sobie zęby naprawić, jakiś drobny uraz się przydarzył. To jest takie ryzyko i to mieszkając w tych takich opiekuńczych krajach, na przykład Europy czy tam Ameryki Północnej, to zawsze mamy coś takiego, o powinie się nam noga, to wtedy jest jakaś instytucja, która nam da, albo która się nami zajmie, albo która nam pomoże. I tutaj czegoś takiego nie ma. No, takie życie poza systemem to polega na tym, że niestety samemu sobie musisz na to wszystko odłożyć i być na to przygotowanym. I to ryzyko jest bardzo duże, zwłaszcza jak na przykład masz dzieci. No to wtedy jeszcze dochodzi, wiesz, sprawa szkoły, no bo to w większości krajów na świecie wtedy już nie możesz posłać sobie dziecka, wiesz, do szkoły państwowej, tylko musisz płacić za prywatną. W Europie akurat jest to dosyć fajnie rozwiązane, możesz się przenieść do Hiszpanii, dziecko pójdzie do państwowej szkoły. Tutaj w Ameryce Łacińskiej to raczej za bardzo nie. Stąd też my akurat mamy takie szczęście, że nasze dzieci akurat wyszły z domu i wtedy myśmy stwierdzili, no to my już się nie możemy doczekać i wylecimy z tej Kanady już wolność.
no to akurat ten problem nam odszedł, ale faktycznie jest tak, że ja już też tutaj miałem operację kolana dzięki graniu w koszykówce kiedyś, także odbija się to potem na starsze lata i to wszystko trzeba było płacić gotówką za to. I tutaj, ale z drugiej strony te ceny są dużo, dużo niższe niż na przykład w Stanach. To każdy Amerykanin wie dokładnie, o czym ja mówię, bo tam te ceny są kosmiczne. A na przykład tutaj są zbliżone ceny do tego, co w Polsce. W Kanadzie akurat w ogóle nie było służby prywatnej, to tam niby wszystko było za darmo, choć i tam można zapłacić, tylko że tam trzeba czekać długie, długie miesiące na jakiś tam treatment. No to już lepiej do Polski, no bo w Polsce przynajmniej ta służba zdrowia prywatna działa i tam jest trochę lepiej, ale nie mówimy o służbie prywatnej. Ryzyko jest bardzo duże, ale wiesz co, jest bardzo duży benefit z tego życia poza systemem. I tutaj jeszcze wskoczę na taki temat, tylko żebym się za bardzo nie rozpędził, bo wiesz, jak pracujesz dla siebie, to masz wtedy dużo większy bodziec do tego, żeby jakąś innowację wprowadzić, do tego, żeby przyłożyć się trochę bardziej do tego systemu, bo jest tak, że jak ktoś fajnie kiedyś stwierdził, osoba, która, i to na jakimś z polskich kanałów, osoba, która pracuje dla siebie jest dużo, dużo bardziej wydajna niż ta sama osoba jakby pracowała dla innych osób. To jest niesamowity skok, ale ja powiem inaczej. Ale jeszcze jest dużo większy taki sam skok od tej osoby, która pracuje dla siebie w kraju, gdzie musi płacić te podatki, jak ona pracuje dla siebie w kraju, gdzie te podatki są zupełnie malutkie. Bo my tutaj też musimy płacić podatki, ale one są o niebo niższe niż w tych krajach akurat zachodnich. Stąd też mając coś takiego, że wprowadzisz innowacje, poświęcisz bardzo dużo czasu, włożysz w to jakiś kapitał, ale potem z tego masz dochód i to trzymasz 100% w kieszeni. To możesz przyjąć nowego pracownika, możesz dać podwyżki, możesz sobie jeszcze trochę wycofać i nie masz tego ukrytego partnera, który z tobą siedzi na co dzień, wiesz, i obojętnie kiedy wycofasz to pieniądze, on już jest gotowy, żeby swoją część wziąć. Czyli siedzisz z notesikiem i wszystko zapisujesz, sobie dzielisz pieniądze na to i na tamto, masz poodkładane Nie, na nie, pliki. nie, nie. Żona, żona. A, Żona siedzi i ona właśnie to robi, a ja się skupiam na tym, żeby więcej zarobić, a ona na tym, żeby rozsądnie wydać. to nie jesteś takim typowym macho południowoamerykańskim. Nie, ale taki typowy macho też to za bardzo nie wychodzi. Ci tutaj Latynosi to właściwie bardziej udają, że są typowymi macho, a w domu i tak rządzi kobieta na ogół. Ale trzeba zachować pozory, więc taki no, standard jest zachowany na całym świecie, że Ameryka Łacińska, no to już wiadomo, że to muszą być macho men. Nie do końca. A jak wygląda aktualna sytuacja polityczna w Panamie? Jaki tam jest rząd? Jakiego rodzaju prawicowy, lewicowy? Jak to? A wiesz co, on jest taki jak w większości krajów Ameryki Łacińskiej, on jest tak niby prawicowy, ale jest takie bardzo duże rozdawnictwo też tutaj. Ono nie jest może na takim poziomie jak w Europie. Nie, wiesz, tu emerytury są bardzo niskie, ale są na przykład dofinansowywania do tego, że tam na przykład Adrian, poślij swoje dziecko do szkoły, to będziemy ci płacili, jak poślesz do szkoły, ale jak nie poślesz, no to nie będziemy ci płacili, nie? A na przykład znowu wiesz, no masz dziecko będąc w Korei czy w Japonii, to nie dość, że rząd ci nie da nic, to jeszcze musisz za korepetycje ekstra płacić, żeby wiesz, bo konkurencja jest wysoka. To tutaj jest akurat zupełnie inny, taki ekstremalny no, układ w Ameryce Łacińskiej, za wyjątkiem Argentyny. Teraz akurat Argentyna jest chyba w czołówce, wiesz, na całym świecie, jeśli chodzi o te zmiany, to co oni tam mają, to jest coś niesamowitego. Ja nie wiem, czy przypadkiem trochę nie spóźnimy się z tym, żeby, można by było coś tam kupić, no bo to kurczę pójdzie w górę, jak nie wiem. Ale nie wiadomo, jak to będzie dalej. Ale czy głos lewicy, takiej lewicy, która proponuje jeszcze więcej rozdawnictwa, albo takiej lewicy ekologicznej, czy on się przebija w Panamie, czy w tej chwili nie ma takiej? I tak, i nie. Ekologicznej za bardzo nie, mimo to, że po raz pierwszy chyba w historii było tak, że chcieli ze względów niby to ekologicznych zamknąć tutaj tą kopalnię, ale jest tak, że jest taka tendencja oczekiwania, żeby nam dali.
jest taka, ale to cała Ameryka Łacińska i to mają od, nie wiem, czy nie stuleci. Tutaj zawsze było tak, że oni oczekują, żeby rząd im dał, albo też jest taka tendencja, tylko nie taka skrajna, jak na przykład w Afryce, że jak ty na przykład, przyjedziesz tutaj, to ty jesteś, wiesz, ten z zachodu, który przyjechał i zwłaszcza, wiesz, jak my tutaj mieszkamy i na przykład to nie jest Kolumbia czy Wenezuela, że tam w większych miastach, no to ty byś się zlał, no bo tak wzrokowo z tamtymi osobami, które mieszkają. Tutaj te osoby, miejscowi, którzy mieszkają, są ciemniejsi od nas, niżsi od nas i my od razu tutaj widać, że my nie jesteśmy stąd. Jest takie coś, takie oczekiwanie takie, no ale ty przyjechałeś stamtąd, no to przyjechałeś, żeby nam dać, chyba nie? No jak to, no to ty chcesz płacić za ten sam serwis tyle samo, co my płacimy? Nie, no to od ciebie jako gringo oczekujemy więcej. No to wiesz, potem pomaga trochę podłapać tego języka i już gostom za bardzo A nie właśnie, pozwalać jak na z to, twoim ale na początku językiem? jest. Czy umiesz się tylko przedstawić po hiszpańsku? Fatalnie, fatalnie. Przez pierwsze 5 lat to był taki windowy język. Windowy język to polega na tym, że wsiadasz do windy z kimś na 20-25 sekund i możesz sobie pogadać przez 20-25 sekund, na tyle masz tego słownika w języku hiszpańskim. Tylko i teraz niewiele się to posunęło do przodu. Bardzo skuteczny jest nauka języka hiszpańskiego. Jak chcesz usnąć, to zabiera ci mniej więcej 1,5 minuty i od razu śpisz. Także po 10 latach to hiszpański, no możemy pogadać mniej więcej o wszystkim, łamiemy, kaleczymy ten język tak, że od razu po pierwszym zdaniu wiadomo, że my to jesteśmy jacyś dziwni, ale jest tak, że u nas na osiedlu jak liczyłem na 42 mieszkania, gdzie mieszkają ludzie przez cały rok na pełen etat, to jest tylko jedna rodzina panamska. No to tutaj się mówi tylko po angielsku, więc takiego bodźca za bardzo nie masz. Ale z drugiej strony, jak jesteś młody, przyjeżdżasz i chcesz mieć tutaj pracę i polegać na tym rynku, no to nie masz wyjścia. To ja nie wiem, ja bym się zamknął z jakąś w piwnicy jakiejś starszej babci i bym dopiero wyszedł z tej piwnicy, jak ona by mnie nauczyła na 100% mówić biegle po hiszpańsku. No innego wyjścia bym nie miał. I to jest też powód, dla którego swojej firmy nie rejestrujesz w Panamie? I żeby legalnie to zrobić i nie mieć potem problemów i na przykład nie być opodatkowanym, to tam, gdzie mieszkasz, nie możesz mieć firmy. Nawet niektórzy mówią, o tam, gdzie mieszkasz, to w ogóle bankowości nie rób. Nie? No ale to jest bardzo trudne zrobić, no bo każdy potrzebuje bank, gdzie tam mieszka, ale jest tak, że nie, to z zupełnie innych powodów, bo jest wiele, dużo takich jurysdykcji na świecie, gdzie jak nie masz dochodu z tego kraju, nie masz klientów w tym kraju, to wtedy na przykład płacisz podatki, ale bardzo niskie w tym kraju. I to są i Emiraty Arabskie, i Singapur, i Hongkong, i wiele innych takich jurysdykcji na świecie, gdzie możesz tam sobie tą firmę otworzyć i to trochę kosztuje i firma nie może być taka byle jaka firma, no musi być jakaś międzynarodowa, żeby to miało ręce i nogi. No wiesz, no nie wiem, otwierasz sprzątanie biurowców w Warszawie i nagle tą firmę chcesz sobie do Dubaju przejąć. A dlaczego do Dubaju? Co oni mają do czynienia z Warszawą? To wiesz, odrzucą cię. Ale jak my akurat to pokrywamy koszykówkę wszędzie na świecie, no to właściwie nie mamy czegoś takiego. Tutaj jest region i tutaj my nawet nie mamy w sumie biura nigdzie. Ale orientujesz się, jakie są podatki w Panamie? Bo u nas te raje podatkowe przedstawia się jako najgorsze zło, że to po prostu nic gorszego nie ma, jak niski podatek i w ogóle, nie? Ale wiesz skąd się to bierze? To się bierze z zawiści, bo wyobraź sobie, że nie wiem, pracujesz w rządzie jakiegoś kraju i widzisz, że osoby, które są bardziej zapobiegawcze i mogą, wynoszą się z tego kraju, patrzysz, gdzie się wynoszą. To się wynoszą tam. No to co masz robić? No to krytykujesz zaraz to, nie? Ale jest tak, że spytałeś się podatki. Ja nie wiem za bardzo, jak wysokie się tutaj płaci podatki. Nawet rozmawiałem z Panamczykami, wiesz, miałem bardzo takie dziwne odpowiedzi, z których wynikało, że oni płacą bardzo, bardzo niskie podatki. Oni muszą płacić też na takie
cele socjalne na zasadzie, wiesz, to się nazywa tutaj inaczej, żeby mieć potem emeryturę i pokrycie, wiesz co, tam w służbie zdrowia, ale jest tak, że nawet idziesz do szpitala, to musisz coś tam płacić. Wiesz, płacisz bardzo mało, no bo już jesteś w tym systemie, my płacimy dużo. No to wiesz, ostatnio było tak, ale to aż taki głupi przykład, Ale to to jest nie też było trochę ostatnio, nawet bo logiczne dopłacanie do systemu w momencie, kiedy jesteś jego beneficjentem, a zwłaszcza jak jesteś częstym beneficjentem, tak, bo tak, tak, są osoby, oczywiście, które przez 30 oczywiście. lat u lekarza nie były, a wszystkie składki i tak muszą opłacać w Europie, tak to działa. Więc Ale to powiem nawet więcej i to jest nawet bardzo rozsądne, żeby mimo to, że ty dopłacasz do systemu, żeby to nie było za darmo. Że idziesz do lekarza i coś tam jednak zapłacić musisz, bo jak to masz wszystko za darmo, to tak. wtedy z byle czym idziesz, nie? I wtedy ten system jest przeładowany. No tutaj wracam znowu do Kanady. A jak płacisz mało, nawet symbolicznie, ale coś tam płacisz, to wtedy zawsze masz tą barierę i z byle czym nie biegniesz do lekarza, no bo tylko dlatego, że nie musisz płacić nic, no to lepiej płacić. Ale tutaj podam taki przykład, no bo jak myśmy tutaj przyjechali, to jedna z takich starszych osób gdzieś się tam przewróciła i sobie rozbiła czoło i musieli jej założyć 6 szwów akurat tutaj na czole. I akurat tutaj mamy szpital publiczny, taki dosłownie 2,5 kilometra od nas. Taki nie za bardzo, ja bym tam, nie wiem, nikomu nie życzył, żeby tam przez tydzień był, ale tobą się zajmą i zszyją ci to. I było tak, że myśmy potem się pytali, ile to miejscowi muszą płacić. Miejscowi muszą płacić za to zszycie dolara. Nie, no bo wiesz, oni mają to opłacone, więc ile to kosztuje, nieważne, symbolicznego dolara muszą zapłacić. A ona nie miała pokrycia i doszło do tego, że założyli jej te szwy i teraz mówią, no przykro nam, nie jesteś w systemie, musisz płacić. No to ile? 4,5 dolara. Nie? I ona tak, ile? Ale za co? Za O, jeden szef? Nie, za wszystko. no i trzeba było No, się spakować i wyjechać z Panamy, bo to rozbiło domowy budżet. no, no. 4,5 dolara to już przelały czarę goryczy. No ale to było może ze 12 lat temu, jeszcze zanim myśmy przyjechali, teraz już No może będzie teraz nawet 12 jakby dolarów, było nie 8, wiadomo. więc pewnie też nie A, byłoby to no. jakiś tam wielki ból. Na jakiej zasadzie przybywasz w Panamie w tej chwili? Jesteś rezydentem? Jak to działa? Tak, jak większość tutaj osób mamy rezydencję stałą. Teraz właśnie odnowiła się nam tak zwana cedula, to w Ameryce Łacińskiej dowód osobisty to się mówi cedula. Także teraz będziemy mieli na kolejne chyba, nie wiem, 8-10 lat. I się okazało to bardzo prosty system. Jest tak, że na samym początku, jak się tutaj jest, no to trzeba to wszystko załatwić. I trzeba i te prawo jazdy, i tam tą pierwszą cedulę, i papiery trzeba składać tam w Panama City. A teraz no to tutaj za rogiem do pierwszego tam urzędu się podjeżdża i już tam przedłużenie jest. Stąd też mamy pobyt stały i tutaj myśmy wzięli pobyt na zasadzie inwestycji, bo jest tak, że inwestycje, no to jest najłatwiej wtedy zrobić. Polska jest akurat na tej liście takich zaprzyjaźnionych krajów, to myśmy też, oczywiście Kanada też jest, ale stwierdziliśmy, dużo łatwiej jest tutaj na paszporcie polskim być niż kanadyjskim i, i mimo to, że zdecydowana większość to są emeryci, to oni na takich innych zasadach są, też mają pobyt stały, ale ze względu, że są emerytami i mają stały dochód, no to myśmy po prostu wzięli tą minimalną wtedy inwestycję, zrobili, że kupiliśmy mieszkanie, a że gdzieś trzeba mieszkać, no to od razu jedna i druga sprawa była załatwiona i po prostu jesteśmy od tych 10 lat już prawie tutaj jako tych, którzy mają pobyt stały. A próbowałeś w jakiś sposób uzyskać obywatelstwo? Jest to w ogóle możliwe? To jest łatwe, trudne? I jest bardzo łatwe, tylko po co? Po co? Jest tak, że my mamy 2 paszporty, no to niepotrzebny jest tam trzeci. W Panamie można, jak się ma pobyt stały, po 5 latach można automatycznie sobie złożyć i potem się przychodzi taki tylko krótki egzamin z języka, że coś się zrobiło, żeby w tym kraju zostać. No więc nauczyłeś się trochę tego hiszpańskiego, który ja bym przypuszczalnie oblał nawet ten egzamin, ale jest tak, że to nie dość, że nie daje nic, ale jest minusem. O to tutaj chodzi, że w tych takich krajach jak Kostaryka, czy tutaj Panama i kilka innych krajów w okolicy, jak jesteś obcokrajowcem i mieszkasz na pobycie stałym, ale nie jesteś obywatelem, to się ciebie nie czepiają. Jest tak, że wtedy ten dochód sobie z zagranicy możesz przenosić tutaj, sobie spokojnie żyć i nie ma żadnych
problemów. Ale jakbym uzyskał obywatelstwo panamskie, bym był Panamczykiem, no to wtedy ten dochód z zagranicy byłby opodatkowany. Więc nie to, że nie mam plusów, ale właściwie miałbym minusy wtedy, jakbym jednak uzyskał, ale mi się wydaje, że 2 paszporty wystarczą. One nie są nawet z Unii Europejskiej, oba, stąd też jakoś to łatwiej jest. Może trochę więcej powiedz na temat cen w Panamie. Jak kształtują się ceny? Ile kosztuje butelka wody? Ile kosztuje litr paliwa, litr piwa? To jest tak, że ceny są na przykład za żywność, one są wyższe niż w Polsce. Czasami nawet są wyższe niż w Kanadzie. Choć i w Kanadzie no, może być i tania, ale jest tak, że tylko wtedy one są wyższe tutaj, jak na przykład chcesz jeść dokładnie to, co jadłeś w Polsce i wiesz, na przykład te jogurty akurat tej firmy, którą tylko muszą sprowadzać z zagranicy. Ale na przykład jak chcesz jeść lokalnie, to tutaj jest bardzo tanie. Jest tak, że jak na przykład jest duża rozbieżność tym, jak na przykład sobie staniesz i gdzieś zjesz obiad w jakiejś, nie wiem, takiej trzeciorzędowej restauracyjce przy drodze i wtedy zapłacisz na przykład $4. I jak idziesz do fajnej restauracji, no to tutaj zapłacisz na przykład $14, $16. Nie, ja już nie mówię, już są na pewno jakieś lepsze w Panama City, ale mówię tutaj przy plażach, ale znowu wiesz, słyszałem, że w Kostaryce no to skoczyło im teraz bardzo i teraz znowu no to musisz zapłacić $30 od osoby, nie, albo $40 od osoby, jak idziesz do restauracji gdzieś tam jakiejś fajnej przy plaży, no to tutaj takich cen nie ma. Ale generalnie tutaj jest troszkę drożej niż w Polsce i wiesz co, i zarobki są niższe też trochę. Tylko, że jeszcze raz, możesz dopasować sobie ten standard życia jak chcesz wtedy. A jaki jest lokalny przysmak panamski? Próbowałeś już? Aż takiej różnorodności nie ma. Oczywiście oni mają ceviche i mają te takie potrawy związane z tym, że akurat te 4 miesiące w ciągu roku, to na przykład wtedy są takie owoce, 4 miesiące inne w roku inne, no to takie potrawy akurat z tym związane. Tutaj akurat kuchnię no, polubić bardzo można i ona jest bardzo zdrowa i to jest właśnie niesamowicie duża różnica. To jest wszystko takie naturalne. I ono nie jest takie może, bo krajem znowu takim który bardzo się wybija i można się na tym przejechać, to jest Kostaryka, no bo te koszty żywności, mimo to, że ona jest lokalna, one są bardzo wysokie. Ale na przykład Panama, no to już jest dużo taniej. Kolumbia jest jeszcze taniej. No to Ekologii. Tutaj się coś mówi o tym, żeby ograniczyć ilość samochodów spalinowych i tak dalej. Są takie pomysły? za bardzo się o tym nie mówi, już się zaczęły pojawiać tutaj elektryczne samochody, nawet wiesz, są te ładowarki do samochodów elektrycznych, ale to jest Ameryka Łacińska. Są te ładowarki po 2 miesiącach na 4 nie działają 3 i działa tylko jeden, więc tutaj trzeba trochę uważać. A poza tym, wiesz, tutaj e, jest tak, że wszystko jest na miejscu. Nie ma takiej, zwłaszcza jak ktoś pracuje z domu, tak jak my, to robimy, to nie musisz za bardzo jeździć. To możesz sobie naprawdę kupić taką maszynę, która spala ci jak nie wiem i nawet nie wiesz potem po jakimś czasie, ile kosztuje to paliwo, no bo ono jest tanie. Ono jest dużo tańsze niż w Kanadzie, dużo tańsze niż w Europie. Jak jeszcze kiedyś na początku sprawdzaliśmy te ceny, to dziwiliśmy się, jak tutaj jest tanio, a tutaj przecież żadnej ropy nie mają, no to muszą sprowadzać, ale jednak te podatki są tutaj dużo, dużo niższe. Wiesz co, a jeszcze mam pytanie o obostrzenia w czasie COVID-a. Jak to wyglądało w Panamie? Bo w Europie było różnie. W Kanadzie to też wiemy, że tam bardzo mocno tych ludzi trzymali. To są dwie strony, jest teoria i praktyka. Teoria to wygląda, że tutaj taki zamordyzm, ale, ale praktyka jest zupełnie inna. To był dużo większy nawet niż wyście mieli w Polsce. Jest tak, że myśmy mieli tak w pewnym momencie, wyobraź sobie, że bo każdy musi pojechać po zakupy. No wiadomo, wtedy zamknęło się wszystko, do pracy za bardzo się nie chodzi, ale i nie można wyjeżdżać, ale po zakupy trzeba. To ja mogłem tylko 2 razy w tygodniu przez 2 godziny w tam wybrane dni
Żona mogła 3 razy w tygodniu, też przez 2 godziny, wybrane dni. No to ci się wydaje, nie, no to fatalnie. Gdzie? Nie było aż tak fatalnie, a plaża była pełna ludzi i tam potem było tak, że policja no przyjechała i sprawić, coś musiała pokazać, musiała ponarzekać, że jednak coś robi, ale ona zaraz pojechała, a potem drugi raz przyjechali za 2 tygodnie, no to nadal plaża była pełna. U nas, jak to zaczęło się na samym początku, no to ja tak ostro tutaj sobie pływam u nas. Ja stwierdziłem, nie, no będę pływał. Nie można wychodzić, nie można korzystać z basenu. Nie? Ja mówię, jak nie można? Przecież no, płacimy za nie i tak dalej, nie? I tak jednak nie było aż tak źle. Było tak, że bardzo dużo osób wyjechało z Panama City i przyjechało tutaj. I to się nam bardzo nie podobało. Bo myśmy to miejsce kupili, no bo tutaj jest tak fajnie, jest tak, nie ma zbyt dużej ilości mieszkańców, a wtedy było bardzo dużo. No bo wtedy jednak, no oni dokręcali śruby, ale w tym mieście bardziej, ale tutaj na plażach no to było tak luźno. I, I stąd też akurat to, jeśli chodzi o Panamę, to był bardzo, bardzo duży plus. Może nie tak było fajnie jak w Meksyku, który w ogóle nie miał, ale generalnie no jakbym miał wtedy być w Kanadzie czy w Europie gdzieś, to Panama była dużo lepsza. No to u nas to mam wrażenie, że to społeczeństwo nawet polskie jest bardziej takie karne, bo jak były te obostrzenia niektórzy, to tam się trzymali tego wszystkiego, kazali im nosić maski na świeżym powietrzu, to nosili, nie? I tak Ale ja zauważyłem to jest taki duch latynoski, a duch taki latynoski to jest taki zawsze niepokorny. Jest tak, że tutaj przepisy są na wszystko. I tych przepisów mało co się przestrzega. I wiesz, czasami to nas trochę irytuje, no bo wiesz, nie jest tak, że te przepisy dotyczą ciebie, ale i innych osób, i one są po to, żeby te inne osoby nie przeszkadzały tobie. Więc wszystko, co muszą robić, to przestrzegać tych przepisów. No i za bardzo im się nie chce, więc jest tak, że jak przychodzi lato, no to oni sobie śmieci tam palą gdzieś na zewnątrz. I jest tak, że na przykład no, niby jest ta cisza nocna tam o którejś, prawda, nawet w tych terenach zamieszkałych, ale to jest tylko przepis, ale rodzina przyjechała, no to słucha się tej głośnej muzyki do którejś w nocy. Stąd też przepis przepisem, a jednak Latynosi są tak troszeczkę bardzo niepokorni, a na przykład Europa jest pośrodku. Najbardziej to zdyscyplinowana to jest ta wschodnia Azja. Tam jest wszystko tak ułożone, wymuskane i wszystko jest tak dopięte na ostatni guzik. A Europa, no to jest taka pośrodek, a tutaj już Ameryka Łacińska no to jest zupełnie coś innego. A przypuszczam Afryka, akurat tam zbyt często nie bywaliśmy, no to tam już jest masakra kompletna. Marku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi widzowie też się ucieszyli, że mogli Cię przez chwilę zobaczyć, ale będą widywali Cię częściej, tak jak wspominaliśmy na początku. No Adrian, przede wszystkim no, dziękuję za to interview. Jest tak, że nie robi się wywiadów z samymi, z samą sobą, ale z drugiej strony jest tak, że no, trzeba było jednak wytłumaczyć, skąd to była ta przerwa i wiesz, dzięki tobie jakoś, no wiesz, no będzie można już teraz no, śmiało ustabilizować ten kanał, stąd też będzie do czego wracać. Już mamy tam ustawionych kilka nowych wywiadów z ciekawymi dosyć osobami i akurat no, sporo rzeczy się wydarzyło nawet w przeciągu tych kilku miesięcy w Ameryce Łacińskiej, stąd też będzie o czym komentować. Także zapraszamy gorąco na nasz kanał. Jeszcze raz, Adrian, dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję Tobie również bardzo.